Siemanko, Sławek z tej strony, witam w Dalton Laboratories. Dzisiaj kontynuuję temat konsoli Atari 2600. Być może zastanawiacie się, co stało się z konsolą w wersji Junior, którą budowałem w poprzednim filmie. No, nie stało się nic złego. Dzisiaj wystąpi w roli głównej konsola w bardziej klasycznej wersji Woody, a jest to forma podziękowania dla Rafała, który sprowadził mi ją ze Szkocji. Dzięki raz jeszcze, pozdrawiam. I przechodzę do rzeczy. Do konsoli włożyłem kadridż zawierający 128 gier. Sposób działania tego kadridża jest uciążliwy i bezsensowny. Nie ma menu z wyborem gry, a po każdym wyłączeniu i włączeniu konsoli ładuje się następna gra. I przykładowo chcę pograć w River Ride. Ok, mamy River Ride. I z jakiegoś powodu chciałbym na przykład wyłączyć konsolę na pół godzinki i wrócić do tej gry, no to tego nie zrobię, bo kadridż będzie jeszcze pamiętał ostatnią grę. I aby dojść z powrotem do River Ride'a, będę musiał zatoczyć pełne koło. Dodatkowo niektóre gry to kraki. Tu na przykład mamy Keystone Capers z wyciętym logo Activision. Powinno się pojawić tutaj na dole. Plusem tego kadridża jest to, że rzeczywiście zawiera 128 unikalnych gier. Sprawdzałem każdą z nich. Nic się tutaj nie powtarza. I właśnie główną wadą jest sposób jego działania. Dlatego postanowiłem zrobić klona, ale w innej formie. W takiej, żeby grę dało się wybrać przełącznikami. Mam przed sobą ten kadridż. Przeanalizowałem go, jakiego typu mamy tutaj pamięć, co to jest za układ, to jest licznik, jakie są wartości tych elementów. Przeanalizowałem wszystkie połączenia ścieżek i na tej podstawie zaprojektowałem własną płytkę do wykonania klona tego kadridża. Płytka jest trochę większa, jest taka, gdyż ma się zmieścić do obudowy od Sikora, a forma tej obudowy jest trochę inna niż tej oryginalnej, to raz. Po drugie, mamy tutaj miejsce na dodatkowy układ scalony. Potrzebny jest inwerter, gdyż ta pamięć, jaką zamierzam tutaj użyć, jest inaczej aktywowana niż ta. I jedna jest stanem niskim, druga jest stanem wysokim. I właśnie potrzebny jest do tego inwerter, aby jedną linię odwrócić. Dobra. I w pierwszej kolejności chcę wykonać dokładnego klona, żeby sprawdzić, czy w ogóle ten kadridż zadziała i czy zadziała tak samo jak ten oryginał. W drugiej kolejności licznik wyjmę, a zamontuję switche, aby grę można było wybrać switchami. Mamy 128 gier do wyboru, więc potrzebnych będzie 7 takich mini przełączniczków. One będą z tej strony wlutowane. Także zobaczymy. Dam układy wszystkie w tej pierwszej wersji takiej roboczej, w tym pierwszym egzemplarzu roboczym dam na podstawkach, natomiast docelowo w docelowych kadridżach podstawek nie będzie mogło być, gdyż wówczas taka płytka nie zmieści się do obudowy. I to chyba powinno być wszystko, przynajmniej w wariancie klona. Sprawdzimy zaraz, czy to działa. Chwila prawdy.
Wygląda na to, że działa i to tak samo jak oryginał, czyli gry wskakują jedna po drugiej. To dobrze, oznacza, że nie pomyliłem się w mojej inżynierii wstecznej i odwzorowałem układ kadridża. Działa tak jak działał oryginał. Zawiera dokładnie ten sam wsad, te same gry w takiej samej kolejności. Pora na wersję z przełącznikami. Działa. Po wyłączeniu i włączeniu konsoli powinniśmy mieć dalej tą samą grę. I mamy tą samą grę. A przełączę na inną. Jest inna. I jeszcze inna. I kolejna, czyli pozycję River Ride'u już znam. Jak ustawić przełączniki, żeby zagrać w River Ride. Polutowałem kilka egzemplarzy z różnymi wsadami. Tu na przykład to już nie jest klon 1:1. Tutaj zrobiłem własną kompilację. I jest to wersja, która gry przełącza automatycznie po restarcie konsoli. Natomiast uznałem, że jeśli tych gier będzie maksymalnie 16, to jeszcze ma to sens. I wgrałem tutaj jakieś moje ulubione gry. Właśnie w liczbie 16. W wersjach już normalnych, nie żadne kraki, żadne zmienione tytuły, żadne zmienione wersje, tylko najnormalniejsze, najprawdziwsze wersje gier. Wygląda na to, że wszystko działa zgodnie z zamierzeniami. Obie wersje funkcjonują poprawnie, zarówno ta ze switchami, jak i ta z automatycznym przełączeniem gier. Mogę robić sobie własne kompilacje, jak widać też nie ma z tym problemu. Także pełen sukces. Nie wspominałem jeszcze, że kadridż zawiera 128 gier maksymalnie 4KB. Na Atari 2600 istnieją też gry 8, 16, a nawet 32KB, często lepsze niż te 4KB, ale sposób obsługi tych gier 8KB jest już znacznie inny. Nie zadziałają one na takim kadridżu, nawet jeśli je tam do pamięci wgram. Zaprojektowałem też kolejną płytkę, na której zamierzam upchnąć 8 gier 8KB, także wybieranych przełącznikami.
ale to już temat na inną historię. Na dziś to już wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie o subskrypcji, jeśli nie chcecie pominąć filmów tego typu. I do usłyszenia. Cześć!